Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na nowości perfumowe, odcinek 3. To będzie uniseksowy czas. Słuchajcie, przesiadłam się z boku, bo będę Wam tutaj wyświetlała jakieś tam zdjęcia z Instagrama, tych perfum i tak dalej. Jednak na wstępie chciałabym Wam powiedzieć, że mój głos, moja mowa, będą przerywania na pewno dużo. To nie jest związane z chorobą, to jest związane z alergią, z którą nie mogę sobie poradzić. Po prostu już tak mnie dopadła, że jest dramat i to, jak wyglądam, to jest tylko dzięki makijażowi, także nie jestem w stanie obecnie nawet nagrać Wam żadnego za bardzo ani chat make-upu, ani get ready with me, ani testu, chociaż oczywiście test palety będzie. Pytałam Was w ankiecie, którą paletę byście chcieli. W większości raczej wybraliście Danessę Myricks, także film na pewno będzie z tą paletą. Paleta już do mnie przyszła, nawet zamówiłam. Już nie czekając jakby dalej, co się wydarzy, bo myślę, że tu się za bardzo już nie zmieni. Natomiast no, na ten test troszeczkę poczekacie, może jakoś mi się polepszy. Na to liczę. Ale nie przedłużając już, zaczynamy od nowości perfumowych. Słuchajcie, dzisiaj będzie raczej, postaram się to w miarę skrócić, bo sporo jest tego, o czym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, więc postaram się powiedzieć najważniejsze informacje, czyli informuję Was o nutach danego zapachu, o tym, czy jest to flanker, czy nie flanker, o tym też, będę Was informowała, w pozostałych odcinkach Wam nie mówiłam, ale teraz będę Was informowała, czy są dostępne już, czy jeszcze nie, albo jeżeli mam datę, kiedy mogą być, to Wam to powiem. No i oczywiście moją decyzję, czy ja jestem zainteresowana danymi perfumami, czy nie. Zaczynajmy. Numer 1 dzisiejszych nowości otwiera nowość Karl Lagerfeld Rouge. I słuchajcie, to jest, już Wam mówię, nuty głowy, to jest czarna porzeczka, gruszka, brzoskwinia, nuty serca, jaśmin, kwiat pomarańczy, paczula, ambroxan, wanilia, drewno kaszmirowe i karmel, to są nuty bazy. I o ile ogólnie nuty brzmią, to nie jest oczywiście flanker, bo jest Karl Lagerfeld For Her, to jest, czy For Woman, For Her. To jest tak jakby z tej serii, ale to nie jest flanker, to jest totalnie inny zapach, inny nutowo, inaczej wybudowany, totalnie coś innego. Natomiast ja, jeżeli chodzi o Karla Lagerfelda, słuchajcie, dla mnie, którego zapachu bym nut nie przeczytała, mam jedne zresztą u siebie, bo nuty wskazywały, że to będzie taki piękny, świeży zapach, ale one są ultra nietrwałe, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi. To są zapachy nietrwałe, zapachy, które są dosyć nudne, nic się w nich ekscytującego nie dzieje, nie wybijają się spoza tego, co już mamy na rynku, także ja oczywiście pas, a jeżeli chodzi o dostępność tych perfum, to od połowy lutego są one już dostępne, czyli powinny już być dostępne. Dalej nowość, którą Wam przedstawiam, to są Shiseido Ginza Night i Ewa napisała do mnie, że widziała na Fragrantice, że właśnie wchodzi ta nowość. Tak, zgadza się. Wchodzi nowość Shiseido i powiem Wam, że pierwszy raz wiem, że w ogóle to jest taki niby, no to jest flanker, ale ciężko to nazwać flankerem, jeżeli żadne nuty się praktycznie oprócz jaśminu chyba nie zgadzają, ale zanim. I właśnie Wam mówi oto coś dla Ciebie.
I jak zobaczyłam te nuty, to stwierdziłam, że chyba tak, chociaż jest to totalnie coś innego niż ta podstawowa wersja, którą mam ja. Ale oprócz tego jest też Ginza Intense, z tego co wiem, i jeszcze chyba jedna Ginza już powstała. I słuchajcie, ta podstawowa wersja to jest taki bardzo świeży, ale raczej kwiatowy zapach. Taki strasznie przyjemny, bo czasami te kwiatowe zapachy się wydają takim czymś przytłaczającym, a jeszcze w szczególności kwiatowe, słuchajcie, zapachy, które są z jakimiś aldehydami, to już w ogóle są strasznie vintage'owe i często właśnie kwiatowość zapachów mylimy z vintage'em, ale jeżeli to są tylko kwiaty, jeszcze jakiś owoc jest dodany i nie ma tam aldehydów, to raczej one vintage'owo nie powinny brzmieć, tylko właśnie świeżo, pięknie. I ten zapach, jeżeli chodzi o Ginza Night, jest tak naprawdę totalnie inny, bo on będzie już bardziej kwiatowo-owocowy i o dziwo tutaj na bazie waniliowej, gdzie w ogóle tamte są na drzewie sandałowym, cyprysiku japońskim i paczuli. Tu jest wanilia i drzewo cedrowe, już nie sandałowe. Więc wiecie, wanilia często jest do perfum tych wieczorowych dodawana, bo też tak się często kojarzy i bardzo na niej potrafią mocno się wybić inne nuty, tak naprawdę. Więc nie dziwi mnie to i ten przydomek Night wydaje mi się, że może tu pasować. Ja jestem oczywiście bardzo na tak, jeżeli chodzi o te perfumy, bardzo. I one też są dostępne od połowy lutego. Ale przechodzimy dalej, bo tak jak mówię, tego trochę jest. Następne perfumy to nawet nie wiedziałam, słuchajcie, że Off-White, znam tę markę ciuchową i tak naprawdę tylko z mody o nich wiem. Ale Off-White robi też perfumy i ma swoją kolekcję, to się nazywa Off-White Solution Collection. Off-White Solution Collection i do tej pory miał number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, a teraz powstał 6, 7, 8, 9, 10. I jeżeli mam coś powiedzieć, to też chciałabym podkreślić tu jedną rzecz, że w dzisiejszym odcinku będzie bardzo dużo uniseksów i tak się zastanawiam, czy to jest kwestia, nie wiem, roku, który ma być pod kątem jakiejś dużej tolerancji. Nie wiem, o co chodzi, ale słuchajcie, uniseksów wychodzi masa. I teraz te wszystkie solution, które wyszły, też są uniseksami. I tak, ja postaram się pokrótce po prostu coś tam o tych nutach powiedzieć, no i przejść jak najszybciej, bo ich jest sporo, no 5 zapachów w tej linii. I tak, pierwszy to jest numer 6 i numer 6, słuchajcie, ma nuty głowy. Ekstrakty CO2, co najmniej dziwne. Czarny pieprz, różowy pieprz, bergamotka, kardamon i rum. Nutami serca, białe wino, dawana, czekolada i róż. Już wyjaśniam. Dawana, słuchajcie, to jest aromat olejku. Ten olejek jest bardzo często używany w perfumach. Jest to olejek o takim cukierkowo-słodkim zapachu, który bardzo mocno, słuchajcie, przypomina zapach wina. I dalej nuty bazy, paczula, cedr, Virginia, labdanum, wanilia i wetyweria. Jak widać, bardzo dużo się dzieje. Podejrzewam, że jest tak duży miks właśnie tych nut. Spowodowane jest to tym, że jest to oczywiście unisex. Generalnie ja pasuję i one są już dostępne. Następny numer 7 to jest, słuchajcie, kolendra, gorzka pomarańcza, kardamon i ambrette, to jest piżmian właściwy. Nuty drzewne są w sercu, jodła balsamiczna, goryczka i nagietek.
oraz w bazie mech, piżmo, drzewo sandałowe, abroxan i wetyweria. I słuchajcie, to są bardzo takie mszany zapach, bardzo ziemisty mi się wydaje, że taki jest bardzo z naturą związany, balsamiczny, taki no bardzo konkretna propozycja i ja tu mówię być może, słuchajcie, dlatego, że ta ziemistość może być czymś bardzo ciekawym i przede wszystkim czymś, czego ja do tej pory nie wąchałam, bo tu jest zbiór takich nut, o których ja chyba nie słyszałam w innych zapachach. Wszystko jeszcze jest przede mną, to żeby była jasność. Także tu powiem być może i one też oczywiście są już dostępne. Dalej Solution number 8 i to jest, słuchajcie, zielona papryka, różowy pieprz, bergamotka, szafran, imbir, czarny pieprz, skóra w nutach serca, agar, czyli ud, mirra i wanilia. I w bazie jest kadzidło, paczula, ambroxan i piżmo. Może ja od razu powiem, że ja jestem na nie i że one są oczywiście dostępne. Zapachy skórzane są dla mnie bardzo zapachami problematycznymi, ponieważ po pierwsze źle mi się układają na skórze, a jednak skóra jest w nutach serca, więc ja bym musiała się z tą nutą pogodzić. Co innego, kiedy skóra jest tylko na bazie. Wtedy ona nie jest tak wyczuwalna, natomiast tutaj jest ewidentnym zapachem wiodącym, który będzie się ciągnął prawdopodobnie przez cały ten zapach na skórze, a ponieważ bardzo brzydko skóra w sercu u mnie wybrzmiewa, no to ja pasuję. Number 8 to jest tak, gorzki migdał, bergamotka, w sercu jest sezam, jaśmin i herbata, nutami bazy jest ryż, piżmo, cedr, Virginia i fasolka tonka. I te uniseksy wydają mi się na najmniej męskie, tak mi się przynajmniej wydaje. Powiem Wam szczerze, że nuty do mnie przemawiają. Mi się wydaje, że to będzie taki piżmowo-pikantny utwór zapachowy, i że w ogóle w odbiorze one będą takie pudrowe, takie okalające, bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że próbką byłabym zainteresowana, naprawdę. One też są dostępne. Wszystkie, może od razu powiem, z serii Off-White Solution są już dostępne na ich stronie, możecie je kupić. W innych miejscach to Witkac w Warszawie, ale Witkac też ma online stronę, więc na Witkacu możecie to zakupić. No i number 10, ekstrakt z CO2 jest i on mnie nie fascynuje, ale mnie nurtuje, bo nie mam pojęcia, jak to ma niby wybrzmiewać. Później jest kardamon i różowy pieprz. Wszędzie prawie jest różowy pieprz. Słuchajcie, później mamy w nutach serca paczulę i pomarańcza, więc ja myślę, że one będą mocno drzewne. A nutami bazy jest sól morska, piżmo i drzewo sandałowe. Interesujące, nie uważacie? Naprawdę te nuty są totalnie inne niż wszystko, co znacie. Mam wrażenie, że to jest taka właśnie marka niszowa, która po prostu buduje w zupełnie dziwny, inny sposób, odkrywając jakieś dziwne nuty, więc ja generalnie ponieważ nie wiem, co to jest ten ekstrakt CO2. To nie jest tak, że nie chciałabym się może dowiedzieć, co to jest za zapach i jakbym miała próbkę, to chętnie, ale nie sięgnęłabym po próbkę z zamiarem kupna tych perfum, tylko ewentualnie z ciekawości, ponieważ jest tu paczula w sercu, moim zdaniem ciężkie, bardziej męskie niż damskie. To na tyle, jeżeli chodzi o tę collection Off-White. Natomiast nowy zapach, której ja marki w ogóle nie znam i jej zapachów też nie, ale chciałabym o niej powiedzieć, bo to oczywiście jest wszystko z Instagrama. Te perfumy, od razu wspomnę, na wstępie nie są jeszcze dostępne i daty, kiedy one wejdą, nie znam. Natomiast dlaczego o tym mówię? Ponieważ mnie data by bardzo interesowała, kiedy one wejdą, bo to jest, wydaje się, to jest oczywiście unisex.
ale wydaje się bardzo kobiecy i bardzo słodko niesamowity. I już Wam przybliżam. Zapach otwiera się skórą. Ponieważ się otwiera, to wiadomo, że ta skóra przejdzie sobie dalej. Który jest zbalansowany słodyczą marshmallow, czyli tych pianek, tak? Toffee i wanilią. Wszystko ma leżeć na bazie prażonej fasolki tonki. Tak opisuje w ogóle ta marka ten zapach, która zapachem przypomina orzechy oraz ylang-ylang i kokos. Boże, to brzmi tak pięknie, tak niesamowicie, że powiem szczerze, muszą to być tak słodkie perfumy, że aż normalnie ciągnie mnie do nich. To jest pierwszy taki zapach, który tak moją wyobraźnię pobudził, powiem Wam szczerze. Ja lubuję się w słodkich zapachach. Lubię świeżynki, ale lubię zielone perfumy, jak już wiecie. Teraz mam taką fazę na zielone, ale słodycz po prostu to jest coś, w czym ja się czuję pięknie. Dalej, słuchajcie. Nowy zapach wydała też marka Kayali Huda Beauty. I Kayali wydało Oudgasm Smoky Oud. I to jest taki czarny flakonik, zresztą jak widzicie. To jest też unisex i to jest taki bardzo udowy zapach, bardzo ciężki, agarowy, czyli udowy, drzewny zapach. Wiem, że są kobiety, które się lubują w takich, natomiast ja nie do końca się w nich czuję kobieco, no ale dobra. Mamy tam rum i szafran, otwiera ten zapach rum i szafran. Następnie przechodzi w labdanum, jaśmin i geranium. No i leży to wszystko na paczuli, drzewie gwajakowym, agarze, czyli udzie, cedrze, białym piżmie i wanilii. I tak naprawdę to powiem Wam, że oprócz jaśminu, wanilii i geranium, to większość zapachów jest bardziej męskich. No ale jest to jako unisex. Też to nie chodzi o to, że ja jakby dzielę perfumy na damskie i męskie, bo Wam powiedziałam, że u mnie takiego podziału nie ma. Chodzi tylko o to, w czym ja się dobrze czuję, bo ja nawet dla mego partnera lubię owocowe, świeże, fajne, miłe, przytulne, pięknie pachnące zapachy, a nie kupuję mu tych ciężkich, takich właśnie drzewnych, udowych zapachów. Nie kupuję ani jemu, ani sobie. Dlatego to jest nie dla mnie jak najbardziej. One są dostępne już do kupienia. Wydał też nowy zapach, słuchajcie, Jo Malone i to jest Yellow Hibiscus Colony. On wydał 3 zapachy i to jest jeden z nich, zaraz Wam powiem pozostałych. I to jest bardzo zielony i bardzo kwaśny, słuchajcie, zapach, bardzo cytrusowy, bo jest tak, hibiskus, róża i lima. Wydaje mi się, one są w ogóle już dostępne oczywiście, wydaje mi się, że to może być coś takiego intrygującego. Zapachy Jo Malone bardzo dobrze i długo na mnie projektują, więc ja uwielbiam i mogę w nie inwestować, mimo że są bardzo drogie, to jednak wiem, że jak się nimi popryskam, to nie muszę się dokładać tego zapachu. Także ja tu przy tej wodzie kolońskiej jestem na tak. Następna, słuchajcie, to jest Sunlit Cherry Moja Cologne. I to jest nuta głowy, to jest właśnie ta Cherry Moja. Później jest gruszka, balsam copaiba i fasolka tonka. I teraz Wam chwilkę tylko wyjaśnię, że Cherry Moja to jest taki owoc, który wygląda jak taki jabłko z jakimś jabłko-granat, nie wiem jak to określić, tak wygląda, jest takie zielone w kształcie jabłka, ale w środku jak granat trochę. W każdym razie on, słuchajcie, porównuje się go do takiego zapachu budyniu
z lekką kwaskowatą nutą. Także no mniej więcej tego możemy się spodziewać, że skoro jest taka nuta, no to będzie po prostu coś słodko-budyniowo-kwaśnego. A jeżeli chodzi o balsam Copaiba, który też tu jest, to jest olejek pozyskiwany z drzew Copaifera i to jest olejek, który bardzo często jest używany do podtrzymywania i wydłużania trwałości perfum. On dziko porasta w Ameryce Południowej, słuchajcie, i ma słodko-balsamiczny zapach. Delikatnie pieprzny aromat też można w nim wyczuć. Więc no mniej więcej możemy się spodziewać, że jest to taki kremowy i dosyć otulający zapach. Ja pasuje, słuchajcie, nic jakiegoś odkrywczego. Oczywiście dostępne są od już. I ostatni zapach, który Joe Malone wydał właśnie, to jest Yuzu Zest, czy Yuzu Zest, nie wiem, ale to jest z angielskiego, angielska firma, więc chyba Yuzu Zest. Koloń i to jest juzu, cytrusy, cedr i jodła balsamiczne. Jak widzicie, to są bardzo też proste zapachy, tu nie ma miliona nut. Jeżeli jeszcze chodzi o juzu, to tylko Wam powiem, że jest to owoc z Dalekiego Wschodu, o takim trochę w ogóle wygląda jak grejpfrut, tylko zwany jest grejpfrutem japońskim. No i on ma taki właśnie jak grejpfrut zapach kwaśno-cierpki, taka właśnie połączenie limonki, mandarynki, grejpfruta, coś troszeczkę jak moim zdaniem My Way, ogólnie ta podstawowa wersja, tak właśnie tak cierpko dosyć wybrzmiewa, no to yuzu ma generalnie taki zapach. Wszystkie te zapachy są uniseksami oczywiście. Ja, jeżeli o ten zapach chodzi, raczej pas, ale jakby mi się trafiła próbka, chętnie sprawdzę. No i oczywiście są dostępne. Zostały nam tylko 2 zapachy już. Ponieważ w ostatnich odcinkach, w ostatnim nie, ale w pierwszym odcinku mówiłam Wam o Dior Miss Dior. I ogólnie muszę Wam powiedzieć, że Dior się zmienia. Wszystkie swoje takie stare zapachy będą przechodziły reformulację i to też ciężko powiedzieć o reformulacji, bo reformulacja to jest często taki sam zapach, te same nuty, ale na przykład często dochodzi do tego, bo chcemy uspółcześnić zapach, ale bardzo często dochodzi do reformulacji z przyczyn, że po prostu zostaje jakaś substancja, jakiś olejek, coś zakazane i po prostu z automatu musi być reformulacja danego zapachu. Ale jeżeli chodzi o Diora, to w ogóle jest tak, że Kurdijian przejął właśnie ten taki światek perfumowy Diora, czyli został dyrektorem tego działu perfum. I w związku z tym on jakby reformuluje, ale ciężko też to reformulacją, słuchajcie, nazwać, bo on totalnie zmienia nuty. Z tym, że dlaczego ja zawsze jak opisuję Wam jakiś zapach, to opisuję to, co czuję, a nie do końca skupiam się na nutach, ponieważ już zauważyłam, że na przykład jest tak, że ktoś porównuje, a ten zapach pachnie strasznie podobnie jak ten, że wydźwięk tych perfum jest strasznie podobny do wydźwięku tego. Ale jak czytamy nuty, to są totalnie inne, bo tak jak mówiłam, to są w większości zapachy syntetyczne. W większości o tych nowościach, o których ja Wam mówię i które my używamy, to są zapachy syntetyczne. I one są po pierwsze syntetyczne dlatego, że są trwalsze, syntetyki są trwalsze od naturalnych olejków, a druga sprawa jest taka, że syntetyki pozwalają na tworzenie wyobrażenia danego zapachu przez perfumarza. Czyli ktoś sobie wyobraża, jak pachnie kadzidło i taki syntetyk tworzy. Ktoś sobie wyobraża, jak pachnie bursztyn i taki syntetyk tworzy.
taki zapach tworzy. Także to jest zawsze wyobrażenie. I może się zdarzyć, że ktoś na przykład sobie wyobraża, że różowy pieprz pachnie tak, a u kogoś Lang Liang pachnie jak różowy pieprz. Rozumiecie? Bo to są abstrakcje. Zapachy są abstrakcjami. Ale po co ja o tym mówię w nowościach w ogóle? Trochę dlatego, że powstał nowy tak naprawdę zapach Dior New Look. I to jest, słuchajcie, zapach z tych butikowych zapachów Diora, nie z tych takich mainstreamowych. I ten zapach w ogóle powstał, to jest ciekawe, w 1947 roku. I słuchajcie, wtedy on miał różowy pieprz, Lang Liang, jaśmin, róże, gardenię i tuberozę oraz leżał na benzoesie i wanilii. A dzisiaj, czyli po 77 latach, słuchajcie, wygląda to w ten sposób. Aldehyd, kadzidło, bursztyn. Czy to się wydaje nowatorskie? Jak widzę aldehydy, to mi się już odechciewa danego zapachu. Chociaż nie musi to być coś złego, bo to jest akurat w nutach głowy, więc to jest coś, co się ulatnia, ale jest tu kadzidło i bursztyn. Tamten stary zapach wydawał się mocno kwiatowy. Natomiast nie mam pojęcia, jak i nie wyobrażam sobie w ogóle, jak New Look nowy może pachnieć. Natomiast ja, dlatego właśnie, że widzę te aldehydy, kadzidło i bursztyn, to pasuje. Ale one są już dostępne na stronie Diora do zakupu. Przebrnęłam jakoś, słuchajcie, ledwo, bo ledwo, ale 10. zapach, ostatnie co mi zostało. To jest Hermes Oud Alezan i to jest, słuchajcie, też kolekcja Hermescence się nazywa. To jest kolekcja posiadająca prawie już około 14 zapachów. Nie prawie już, tylko kolekcja zawiera około 14 zapachów. Mogę się pomylić plus minus ileś, jedną lub dwie sztuki. I jest to zapach tak naprawdę jednonutowy, bo jest to róża, woda różana i agar, czyli oud. I powiem Wam szczerze, że to mogą być bardzo ciekawe perfumy. I tak, z jednej strony w ogóle dzięki temu, że o te nowości robię, dowiedziałam się, że coś takiego jak kolekcja Hermescence jest. Natomiast nie ciągnie mnie jakoś strasznie do tego, słuchajcie, zapachu. One są już dostępne, są już do kupienia, ale ja póki co pas. Jest dużo ciekawszych zapachów, które mogłabym i chciałabym poznać. Ten póki co do tego nie należy. Ale słuchajcie, jakbym dostała próbkę każdego tego zapachu i mogła je wypróbować i sprawdzić, mogłoby się okazać, że większość z nich to jest jakieś po prostu zapachowy Everest. Natomiast też nie będę się zabijała o te zapachy, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie nuty, że to już było, no najbardziej zaskakujący jest Off-White, to musicie przyznać, tam nie było nic. To jest coś strasznie innowacyjnego i zupełnie inne podejście do perfumiarstwa, natomiast cała ta reszta uniseksów budowana jest w miarę tak samo. I ten Hermes też jest uniseksem. Róża dla mężczyzny, ale na udzie, dlatego pewnie uniseks. Przebrnęliśmy. Ja mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Cieszę się, że spędzacie ze mną te niedzielne popołudnie i że też bierzecie taki czynny udział w komentarzach i dajecie znać, co Wam się spodobało, co nie, czy jest Wasz portfel uratowany, czy raczej jesteście w dużych kłopotach. No ja po pierwszym odcinku popadłam w duże kłopoty, ale zrobię Wam takie porównanie w ogóle perfum flankerów do podstawowych, właśnie też związane z tymi nowościami, ale to Wam zrobię w przyszłym tygodniu. Podejrzewam, że taki film pojawi się w czwartek. No mam nadzieję, że do tego czasu będę mogła lepiej gadać, bo powiem Wam, że się zmęczyłam i jaka jestem, tak powietrze nabieram jak wariatka. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Zostawcie po sobie znak w postaci kciuka do góry, komentarza,
I będę wdzięczna, jeżeli oglądający mnie osoby, które nie subskrybują, jednak klikną tą subskrypcję i być może dzwoneczek, powiadomienie o kolejnych pojawiających się filmach. I ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i buziaczki!